Cześć! Jak już wiecie, pod względem użytkowości najliczniejszą grupą psów na świecie są psy myśliwskie. W samej Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI prawie w każdej z 10 grup są psy, które są towarzyszami myśliwych. Natomiast niektóre z grup składają się tylko z psów o takiej użytkowości. Hej! Kilka z myśliwskich ras omówiliśmy już na naszym kanale. Poznaliśmy m.in. wyżły niemieckie z grupy legawców, bloodhoundy i gończe węgierskie, czyli posokowce i gończe, lagotto romagnolo jako przedstawicieli psów dowodnych, czy labradory, apportery, no i kilka śmigłych hartów. Jeśli przegapiliście odcinek o którejś z ras, to gorąco zachęcam do nadrobienia zaległości. A dziś do tej gromadki dołącza kolejna, wysoce wyspecjalizowana grupa psów myśliwskich, czyli norowce. Zaczynajmy! Norowce to psy do wypłaszania z nor zwierzyny łownej. Cechuje je nieduży wzrost, wydłużone ciało, ale przede wszystkim wyjątkowa odwaga, upór i nieustępliwość. Do tej grupy zaliczają się przede wszystkim dwa rodzaje psów – jamniki oraz niektóre teriery. Dzisiaj zajmiemy się przedstawicielem tej drugiej grupy, czyli pierwszym w historii kanału Tropidogradzi terierem. Będzie to pochodzący z Wielkiej Brytanii Parson Russell Terrier. Aby dobrze przedstawić Wam te szalenie ciekawe pieski, wyjątkowo będziemy dziś gościć z wizytą nie w jednej, ale aż w dwóch zaprzyjaźnionych hodowlach. Należą do nich From Wild Story FCI pani Dominiki Modrzewskiej oraz Mysia Zagłada FCI pani Agnieszki Wasiukiewicz. Ale zanim przejdziemy do Parson Russell Terrierów, najpierw dwa słowa o samych terierach, bo historię mają nader ciekawą i długą. Pierwsze wzmianki o małych psach myśliwskich z obszarów Wielkiej Brytanii sięgają już III wieku naszej ery. Pisał o nich m.in. starożytny grecko-syryjski poeta Oppian z Apamei w dziele Kenegetika. I choć te małe pieski uznajemy za praprzodków dzisiejszych terierów, to ich nazwa po raz pierwszy pada dopiero w 1486 roku w jednym z angielskich dzieł The Book of the St. Almas. Julian Berners, czyli benedyktyńska przeorysza i autorka dzieła, wymienia w nim różne typy znanych ówcześnie psów. Należały do nich m.in. harty, mastify, płochacze, tropowce, czy właśnie norowce, które określała jako terrors. Słowo pochodzi bezpośrednio od francuskiego określenia chien terrier, które oznacza dosłownie pies ziemny i ma swoje źródło w łacińskim terrarius. Dość szczegółowy opis czworonoga o takiej nazwie znajdziemy na przykład w sławnym dziele De Canibus Britannicis autorstwa Johna Caiusa. Nadworny lekarz królowej Elżbiety I określał tzw. terrary jako wyjątkowo zacięte, a nawet agresywne psy, które trzymano przede wszystkim w stajniach. Zastanawiacie się, dlaczego w stajniach? Bo tam doskonale sprawdzały się w roli szczurołapów. W czasach, kiedy gryzonie były prawdziwą plagą dla cennego zboża, umiejętności ich eliminowania były na wagę złota, a ówczesne teriery robiły przecież znacznie więcej. Praca norowca polega na tym, że pies za drapieżnikiem wchodzi do nory i z której to nory musi tego drapieżnika wygonić. Czy to jest lis, czy borsuk, czy niektóre psy na króliki też polują i powinny go wygonić z nory. W monumentalnym XVIII-wiecznym dziele Histoire naturelle, générale et particulière avec la description du cabinet du roi francuskiego przyrodnika Buffona po raz pierwszy znajdziemy opisy dwóch rodzajów terierów. Pierwszy niskonożny, długi, najczęściej biały w czarne lub żółte łaty. Drugi wysokonożny, maści czarnej lub rudawej. Co ciekawe, podział na nisko i wysokonożne teriery pozostał z nami do dziś. Tym, co je łączyło, był przede wszystkim bardzo dobry węch oraz ogromna odwaga i zadziorność. W innej ważnej kynologicznej publikacji Rural Sports z 1801 roku William Baker Daniel dodał w opisie kolejną cechę charakterystyczną dla terierów – szatę, która mogła być gładko lub szorstkowłosa. Dzięki tym opisom wiemy już, że ówczesne teriery były nisko lub wysokonożne, a ich szata mogła być gładka lub szorstka.
Wyróżniamy zgodnie z wzorcem FCI, który nas obowiązuje, 2 rodzaje szaty. Szatę gładką oraz szorstką. Występuje też roboczo szata łamana, która można ją określić, że jest pomiędzy szorstką a gładką, natomiast we wzorcu nie jest o niej wspomniane. Teriery od początku XIX wieku na stałe zagościły w brytyjskich publikacjach dotyczących myślistwa. Mówiono o nich, że śledzą tropy z foxhoundami, polują z biglami i znajdują zwierzynę dla greyhoundów. A tym, co je wyróżniało, były niezwykłe umiejętności w tropieniu zwierząt w podziemnych norach. Niewielkie pieski, które były nie tylko utalentowane, ale też niedrogie w utrzymaniu, radosne i chętne do zabaw, szybko zdobyły ogromną popularność w niższych warstwach społecznych. Dzięki temu na bazie typu powstało wiele dzisiejszych ras, które w praktyce zaczęły wyłaniać się około 1862 roku. Dzisiaj trudno jest indywidualnie rozpatrywać pochodzenie każdej z niedużych ras terierów, bo tak naprawdę wszystkie prowadzą do wspólnych przodków, czyli niedużych i zadziornych brytyjskich psów myśliwskich. Ale skąd w takim razie wziął się nasz dzisiejszy bohater i w jakich okolicznościach Parson Russell Terrier wyłonił się z grona tak zwanych terrarów? Aby dokładnie to omówić, przejdziemy przez niemały galimatias. Zacznijmy od podstaw. Większość dzisiejszych ras psów powstała w wyniku planowanej lub przypadkowej selekcji. Ich nazwy pochodzą zwykle od regionu pochodzenia, zastosowania lub są kombinacją obu tych cech. I tak znamy przecież Nowofundlandy, czyli psy z Nowej Fundlandii, Elkhundy jako psy na łosie, no i na przykład owczarki niemieckie, czyli psy owczarskie z terenu Niemiec. Co więcej, niektóre nazwy pochodzą od podkreślenia jakiejś wyjątkowej cechy wyglądu, jak na przykład bobtail, czyli pies o krótkim ogonie. Jest jednak kilka ras, które swoje istnienie oraz nazwę zawdzięczają jednej konkretnej osobie. Należy do nich m.in. znany Wam już Lancer, czy właśnie nasz dzisiejszy bohater, czyli Parson Russell Terrier. Parson Jack Russell, a właściwie wielebny John Russell z Barnstable, był angielskim pastorem żyjącym w XIX wieku. Jako zapalony myśliwy oraz znany hodowca psów, wyróżniał się wręcz legendarną miłością do polowań na lisy. Nazywany wręcz The Hunting Parson, czyli polującym pastorem, Russell szczególnie upodobał sobie tak zwane polowanie par force. Par force jest to rodzaj angielskiego polowania, gdzie jeźdźcy na koniach razem z psami gończymi, zwykle foxhoundami, polują na lisa. Jadą na takie polowanie z tymi psami i jak psy znajdą zapach takiego lisa, wtedy go gonią odpowiednio grając, jeźdźcy za nimi podążają. 2 jeźdźców zwykle w torbach ma małe terierki, ponieważ gdy gończe zagonią lisa do nory, wtedy taki jeździec takiego małego terierka wyciąga z torby, wpuszcza do nory i taki terierek ma wygonić tego lisa dalej, żeby można było kontynuować polowanie. Jack Russell od dziecka wychowywał się wśród psów i posiadał całkiem dużą sforę otterhoundów. Jednak prawdziwego czworonoga swoich marzeń spotkał będąc już na studiach w Oksfordzie, kiedy u miejscowego mleczarza zauważył małą białą suczkę z kolorowymi plamami na każdym oku i uchu oraz tuż nad ogonem w typie tak zwanego fox terriera, czyli po prostu psa do polowania na lisy. Psina miała gęstą, nieco drutowatą na grzbiecie i dobrze przylegającą do ciała sierść, mocny grzbiet oraz proste kończyny i doskonałe łapy, a Russell tak zachwycił się jej urodą, że niezwłocznie złożył ofertę jej zakupu. W ten sposób suczka, nazwana przez niego Trump, stała się założycielką jego linii hodowlanej i do dziś uznawana jest za pramatkę wszystkich żyjących Parson Russell Terrierów. Na bazie Trump pastor poprowadził swoją hodowlę. Nadrzędnym jej celem były psy o wybitnej pasji, które pomagały mu w jego ulubionych polowaniach na lisy. Dlatego był szalenie konsekwentny. Jeśli wyhodowany przez niego pies nie miał wystarczająco silnego popędu, po prostu pozbywał się go z psiarni. Ta w dzisiejszych czasach dla wielu dość kontrowersyjna metoda poskutkowała wyhodowaniem psów o niezwykłej renomie.
Ulubiony sposób spędzania wolnego czasu przez Jacka Russella doskonale przedstawia obraz Jamesa Lodera z 1841 roku. Nienagannie ubrany pastor siedzi na koniu w towarzystwie 7 foxhoundów i właśnie terriera. To zamiłowanie do polowań z siodła oraz wizja hodowlana poskutkowały typem terrierów bardzo pewnych siebie, inteligentnych i samodzielnych, a przede wszystkim szalenie wytrzymałych. Dzięki nieco dłuższym nogom bez trudu dotrzymywały kroku koniom, mogły pokonywać nawet ponad 30 km dziennie i były w stanie pracować w norach, wypłaszając lisy bez ich zabijania. I tak, na bazie suczki Trump, znalezionej przypadkowo u wiejskiego mleczarza, w ciągu 60 lat swojej działalności, pastor wyhodował bardzo silny użytkowo typ terriera, nazywany później od jego osoby Parson Jack Russell Terrier. W jego opinii kluczową kwestią była użytkowość terrierów, a nie ich wygląd zewnętrzny. Do końca hodował po prostu skuteczne psy pracujące, których przeznaczeniem było polowanie na lisy, a nie wystawy psów. Pastor Jack Russell, jako pasjonat i hodowca psów myśliwskich, cieszył się sporym uznaniem środowiska kynologicznego, a nawet stał się członkiem założycielem brytyjskiego związku Kennel Club. Pomimo tego nigdy nie wystawiał swoich psów, nie sędziował terrierów na wystawach, ani nie rejestrował ich w księgach rodowodowych. Ba, był nawet temu stanowczo przeciwny. Jeśli chodzi o wygląd, to psy Jacka Russella nie miały ściśle jednolitego typu eksterierowego. Jednak Wielebny szczególnie cenił białe egzemplarze o tak zwanym złamanym włosie z wyraźnymi brwiami i wąsem z szorstkiej sierści oraz podpalanych łatach na głowie i nad ogonem. Złamany włos przez nazwę może nam się kojarzyć, że on jest złamany w połowie, nie o to chodzi. Bardziej jest kwestia ilości tego włosa i przylegania. Szata łamana jest pomiędzy szatą szorstką i gładką. Szorstką szatę możemy scharakteryzować dużą ilością, mocno rozbudowaną ilością tej szaty na kufie. Natomiast szatę gładką pieski nie mają żadnych włosków na kufie takich odstających, są całe przylegające. A tutaj szata łamana jest pomiędzy, czyli mamy trochę odstających włosów na kufie, trochę też mogą one w różnych miejscach odstawać, ale nie tak, na pewno nie występuje to taka ilość jak w szacie szorstkiej. Po śmierci Wielebnego w 1883 roku psy z jego hodowli rozproszyły się po różnych miejscach, a wiele z nich trafiło do innych hodowli. Co ciekawe, funkcjonowało wówczas mnóstwo krzyżówek myśliwskich, zwanych ogólnie Jack Russellami, choć wcale nie były one w typie hodowanym przez pastora. Nazywano je tak, bo co bardziej przedsiębiorczy hodowcy i handlarze szybko odkryli, że jeśli psy określi się mianem Jack Russell, to szybko znajdą nabywców za wyższą cenę. Taką renomę miały czworonogi nieżyjącego już pastora. Jednak pomimo ogromnej popularności, rasa jeszcze zadziwiająco długo nie była formalnie uznana przez Kennel Club, ani nie posiadała wzorca. Dopiero w 1975 roku, czyli blisko 100 lat po śmierci Wielebnego Russella, założono związek Jack Russell Terrier Club of Great Britain. I tu muszę zwrócić Waszą uwagę na nazewnictwo. Pierwotnie psy hodowane przez pastora były nazywane Parson Jack Russell Terrier, czyli po polsku terriery pastora Jacka Russella. Na ich bazie powstały dwie odrębne, znane nam dziś rasy. Omawiana w tym odcinku wysokonożna Parson Russell Terrier oraz krótkonożna Jack Russell Terrier, o której postaram się zrobić odcinek już niebawem. W 1990 roku rasa została wstępnie, a w 2001 ostatecznie uznana przez Międzynarodową Federację Kynologiczną FCI. Należy do grupy trzeciej, terrierów. Do Polski pierwsze parsony przyjechały w latach 90. XX wieku, a najstarsza zarejestrowana hodowla powstała w 1997 i działa do dziś. Parson Russell Terrier to harmonijnie zbudowany pies o zdrowej muskulaturze. Długość tułowia minimalnie większa od wysokości w kłębie, płaska czaszka, małe uszy w kształcie litery V i niewielkie oczy, mniej narażone na uszkodzenia. No i do tego mocny grzbiet oraz ogon na tyle długi, by można było za niego wyciągnąć psa z nory. Przyjmuje się, że idealny pies mierzy 36 cm w kłębie, a suka 33 cm.
Masa ciała takiego czworonoga zazwyczaj wynosi od 5 do 9 kg, a klatka piersiowa powinna mieścić się w 2 przeciętnej wielkości dłoniach. U norowca bardzo ważna jest klatka piersiowa, jej wielkość. Ta klatka piersiowa musi się mieścić do nory, również za lisem, więc nie może być zbyt duży pies. Zwykle przyjmuje się, że to są 2 średniej wielkości męskie dłonie, które muszą objąć tego psa w klatce, żeby to była klatka zdolna do pracy z łatwością w norze. Parson Russell Terriery występują w maści całkowicie białej lub z przewagą bieli, o płowych cytrynowych lub czarnych łatach. Preferowane znaczenia nie wykraczają poza głowę i nasadę ogona, ale dopuszczalne są niewielkie plamki na ciele. Sierść jest z natury twarda, zwarta, gęsta i przylegająca, zarówno u odmiany krótkowłosej, jak i szorstkowłosej. Dzięki temu zapewnia skuteczną ochronę przed tak naprawdę każdą pogodą. Szata Parsona uważam, że nie jest trudna w pielęgnacji i jest bardzo wdzięczna. Pieski mają system samoczyszczący, tak się śmieję kolokwialnie, bo jak wejdą w błoto, przebiegną kilka kilometrów, często się same obkruszają i nie wnosimy w takich ilościach jak w innych rasach piachu do domu. Na pewno psiaki wymagają trymowania. Jest to zabieg grumerski wykonywany przez grumerów, który usuwa martwy, zalegający włos. I bardzo pomaga, żeby też tej szaty nie było dużo w domu, więc naprawdę jeżeli chodzi o szaty Parsonów, są bardzo fajne w pielęgnacji i nie utrudniają właścicielom za bardzo życia. Parsony też, co warto podkreślić, nie linieją tak jak na przykład owczarki czy owczarki szwajcarskie. Wychodzi ta szata, oczywiście też jest cykl wzrostu włosa i w pewnych momentach wychodzi ona lepiej, ale nie spotkamy w domu jakichś takich kłębów wypadającej sierści. Bardziej jest to proces stały, ale przez trymowanie świetnie możemy sobie z nim poradzić. Parson Russell Terrier to niegdyś wybitny, bardzo inteligentny pies myśliwski. A jaki jest dzisiaj? Czy ktoś, kto nie lubi polowania, będzie miał z niego radość i pożytek? No i jak sobie poradzić z tak bardzo aktywnym psem? Te kwestie w pełni należą się hodowczyniom. Parsony to są psy bardzo wszechstronne i w zasadzie dla każdego aktywnego właściciela bardzo ładnie dopasowują się do sposobu życia i trybu życia, natomiast wymagają dużo pracy, nie tyle fizycznej, co bardziej umysłowej, czyli jakieś tropienie, jakieś szukanie smaczków, jakieś szkolenie, sporty lub przeznaczenie ich naturalne, czyli myślistwo. Są fantastyczne, doskonałe pod każdym względem. Bardziej my ludzie musimy się dopasować do nich i przede wszystkim zanim się zdecydujemy na psa, poznać historię rasy. Warto podkreślić, że ludzie, którzy decydują się na tego psiaka, powinni być aktywni, kochać sport, kochać ruch. Nie muszą biegać po 20 km, ale nie jest to na pewno pies 2 razy po 15 minut wokół bloku. Jest to pies, który potrzebuje spacerów, potrzebuje zmęczenia zarówno fizycznego, jak i psychicznego, ale dzisiaj mamy tak wiele form, że naprawdę możemy zaproponować tym psiakom ogrom możliwości. Jak widzicie, Parson Russell Terriery to psy energiczne, pogodne i pewne siebie, które cenią sobie niezależność. Słabo nadają się dla opiekunów, którzy nie będą mieli czasu na pracę z psem i zapewnienie mu odpowiednich aktywności. Ta rasa najszczęśliwsza będzie u osób aktywnych, na przykład szukających towarzystwa do biegania lub uprawiania psich sportów. Takim opiekunom z pewnością odwdzięczy się jako przyjaciel na długie lata, bo Parsony żyją przeciętnie od 12 do nawet 16 lat. Co więcej, te niewielkie pieski są nie tylko długowieczne, ale są też bardzo odporne. Rzadko miewają problemy ze zdrowiem, nie grożą im upały czy mrozy, no a ogromna ich energia skutecznie zapobiega nadwadze. Rasa nie jest również skomplikowana pod względem żywienia. Psy mogą być karmione zarówno suchą karmą, jak i barfem czy dietą mokrą. Dobrze wykorzystują pokarm, nie są nadwrażliwe i zazwyczaj mają całkiem dobry apetyt. W odpowiednich rękach Parson Russell Terriery będą wspaniałymi i kochanymi psiakami. Z mojej strony to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że oglądaliście do końca. Jeżeli podobają Wam się filmy na kanale Tropidogradzi, to zapraszam do subskrypcji kanału. A my widzimy się za jakiś czas. Do zobaczenia!